kiedyś, dawno temu byli testerzy gier, dzisiaj już chyba kurwa nie istnieją, to ich praca polegała na tym nie tylko, żeby zepsuć grę, żeby znaleźć bugi, żeby deweloperzy później mogli to naprawić. Jeśli mają więcej informacji, kiedy to się wydarzyło, w jaki sposób to się wydarzyło, jaki był powód tego, że się wydarzyło, czy potrafisz to powtórzyć, to mają dużo łatwiejszą robotę w naprawieniu tego, nie? Dzisiaj to my testujemy na premierach. No właśnie. Glitche, które możesz zrobić w Elden Ringu Shadow of the Earth 3, to nie są tylko z DLC glitche generalnie. To jest film, który wyszedł 2 tygodnie temu, gdzie są zupdate'owane wszystkie glitche, które były kiedyś, bo jest też jeden film od tego twórcy, który nazywa się Fobia, który wyszedł chyba 2 lata temu, tylko że wtedy mieliśmy wiele patchy, które wiele glitchy stety albo niestety naprawiły, więc jest zupdate'owana wersja i rzeczy, które możemy wykorzystać podczas grania. Zobaczymy, ja jestem ciekaw przede wszystkim, ile z tych rzeczy ja bym uznał jako jeszcze coś, to powiedzmy mógłbym wykorzystać w swoim ranie, żeby sobie go ułatwić, a które z nich są już gdzieś za daleko, nie? Jeśli chodzi o takie rzeczy jak wrong warpy na przykład, że teleportujesz się, robisz jakieś dziwne combo przyciskami, żeby niby wejść, ale nie wejść do round table holdu i nagle się pojawić w Farum Azula po prostu. Byłeś kurwa w Liurni, nagle jesteś w Farum Azula, o co chodzi? Są takie glitche, nie wiem czy ciągle istnieje na przykład ten konkretny, ale to jest skipnięcie dosłownie połowy gry. Tak grali speedrunnerzy, jak grali any%. Są też glitche, które prawie cię do końca gry przerzucają i w ciągu 3 minut jesteś w stanie speedruna zrobić. Więc to jest już za dużo, jak dla mnie konkretnie, nie? A jakby był glitch na przykład, który polega na tym, że mogę sobie jakąś ścianką wskoczyć w jakieś miejsce, które jest normalnie niedostępne, żeby szybciej tam dojść, zamiast zapierdalać przez 15 minut naokoło, to brzmi jak coś, co jest dla mnie konkretnie, nie? Więc go! Tego glitcha chyba znamy. Czekaj, w Eldenie jest chodzenie w powietrzu? Ja wiem, że taki glitch był w DS2, ale nie wiedziałem, że w Eldenie jest z powrotem. Before we get started, be aware that this video is a part 2 and will be presented under the assumption that you've already seen my original glitch video for Nie widziałem. the base game from last year. Nie widziałem, poczekaj, ponieważ sam ten pan, Fobia, napisał, ja sprawdziłem wszystko, ja tu mam dobry research zrobiony, proszę ja ciebie, sam napisał, że, proszę, this video is outdated i niektóre z tych glitchy zostały spatchowane. Jeśli chcesz zupdate'owaną wersję, włącz sobie to i włączyłem sobie to. In the DLC, we'll be making use of glitches taught as part of the first video without wasting time reteaching them here, and the character I'll be using for this playthrough is a continuation of the same build from the original video. Czyli tam też musimy obejrzeć, kurwa mać. Find links to that Może kiedy video in indziej. the description and pinned comment. With that disclaimer out of the way, when I last left you, we had just become Elden Lord after skipping as much of the lands between as possible. But now, No nie, to teraz chcę tamten obejrzeć w takim razie, skoro on tak mnie zbejtował tutaj. To zaczynamy od tego. To tamten obejrzymy kiedy indziej. Kurwysyn. It's been a year since the release of Elden Ring, and in that time, I've been doing continuous research and testing to find out what exploits are possible in the lands between. The problem for me, of course, has been that Elden Ring inexplicably became the most popular FromSoft game ever made. As you know, games with more active players get more active patches. I've been forced to restart this video over and over again because each time I thought I was onto something, a major glitch would get patched, requiring a complete reroute from the beginning. Pegasus glitch, gone. Chainsaw glitch, gone. Zips. I wanna die. Despite how many things don't... Zipy ciągle istnieją chyba, nie? Czy nie? Siemanko wam, ja dobry wieczór. Wydaje mi się, że jeszcze zip glitche a nie wiem nawet, kurwa. Dawno nie oglądałem żadnych speedrunów, a co zazwyczaj speedrunnerzy robili zip glitcha. Work on patch 1.08.1. A właśnie, jest już ten. Jeśli ktoś lubi na przykład coś takiego, co się nazywa Awesome Games Done Quick, AGDQ, charytatywny event, który się wydarza średnio 2 razy w roku chyba. Speedrunnerzy napieprzają w gierki na prędkość jak najszybciej i zbierają przy okazji pieniążki na jakieś tam cele charytatywne, zazwyczaj na raka. To już jest podany schedule, to się nazywa jakiś plan, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Kto będzie grał i w jakiej będzie gry grał. Nie ma żadnych Soulsów niestety na tym planie, ale jest Elden Ring, więc chociaż tyle. I finally reached a point where I'm confident that what remains in the game now will likely remain in the game forever. And in fact, I think you'll be surprised by how exploitable current patch truly is. So, hop in your Honda and let's break Elden Ring. Hehe, wiecie Honda, bo akord.
This video is sponsored by manscaped.com and the new Beard Hedger Pro Kit. Tak, golcie mordy, proszę ja ciebie. Wszyscy. Our goal this time around is pretty cut and dry. Defeat the final boss, become Elden Lord. So any glitches that would expedite that process are fair game. To start off, we picked the Confessor as our starting class because it looks the coolest and literally no other reason, and defeat the grafted Scion just to show it who's boss. The Scion drops the ornamental straight sword, which is actually two swords that... Oh god, this weapon is terrible. I swear to god, you spend 3 hours making new characters to try to look cool on the internet, and your reward is worse than your starting weapon. You know what? To jest prawda. Znaczy, to jest film o glitchach, więc nie wiem, czemu o tym mówi, ale ten miecz jest troszeczkę zawodem. On jest ładny i ma ładne efekty. I mnie dziwi, że on się nie skaluje z wiarą, bo on na tym swoim aszofuorze ma takie po prostu pierdolnięcie światłem. Więc ja też byłem nim zawiedziony i nie bez powodu nie widziałem, żeby ktokolwiek nim grał. Screw Miyazaki, I'm making Pokemon videos from now on. Once we're in Limgrave, we grab Torrent from Melina, then head up the ravine to Murkwater Cave to take out Bloodyfinger Nereus for the Reduvia, a dagger with excellent bleed buildup, which isn't going to become our main weapon, but will come in handy soon. We need to go to Murkwater anyway to meet up with Patches, so first steal his laundry, and then give him a little tickle until he decides he wants to be friends. I surrender! White flag and all! Buy a few pickled fowl feet, and we're good to leave. You can live, Patches. This time. We actually aren't going into Stormvale ever in this playthrough. Instead, we head east toward the Third Church of America where... Oh, hold on. Great Kenneth Height! Hajtowi trzeba buty na klatę, tak. I am... Kocham to. Okay, right. So as I was saying, we're going east. Przy okazji, jeśli byście to robili, ja to zawsze robię na moich przejściach, bo kogo obchodzi jego quest, a z niego przy okazji dropi ten upgrade do soczku. Jedno nasionko. To the Third Church of America to pick up the Physic Flask, and then take the Waygate to Dragon Barrow hidden in the bushes just outside. This teleports us outside the door of the Bestial Sanctum. You can probably guess what we're doing next. Following the path south, we touch the Grace at Len's Rise, and then during the night, head back to the bridge we just crossed in order to fight the Knight's Cavalry for runes. Well, fight is a strong word. By leading it around the right side of the bridge and then waiting for its jump attack move, it will fall out of bounds by its... Stąd już się nie da tego zgliczować. Jeśli chcecie zgliczować teraz tego kunia, żeby on sobie spadł, to idąc od strony tej łaski, przy której siedliście przed chwilą przy wieży, trzeba iść od zewnętrznej strony tego murku i tu, gdzie jest to wcięcie, trzeba stanąć. I w tym momencie, jeśli zagruje się koń, on ma szansę 1/4, 1/5 mniej więcej, że wykona atak, który jest skokiem i spierdoli się na dół. Ten glitch po lewej stronie już nie działa. Przynajmniej mi nie działał wielokrotnie, jak go próbowałem. In order to fight the Knight's Cavalry for runes. Well, fight is a strong word. By leading it around the right side of the bridge and then waiting for its jump attack move, it will fall out of bounds by itself, giving us a clean 42k before rune buffs like the Foulfoot or Golden Scarab. Dużo pieniędzy na sam początek. Mega dobre. Next, take the Spirit Spring behind Len's Rise to reach the upper cliff with the graveyard to pick up a ton of poppable runes, then continue south up the next Spirit Spring just ahead to reach the Grace at Fort Ferreth. Right next to the Grace is Elder Dragon Grail, a boss that doesn't come back, but has, well, just a million billion HP. This is what we brought the Reduvia for. I know if you made it to this video, then you've seen this before, but by abusing the bleeding mechanic, we can have Grail lose a percentage of her max To jest standardzik, to każdy robi. Tu przy okazji pokazał całkiem ciekawy starter. Jak ktoś nie wie, jak zacząć run, jak zrobić jakiś podstawowy prep, to jest dobre pieniądze na początek. Grail will drop a whopping 97k, meaning that we already have over 130,000 runes to spend on leveling up. I do exactly that to give us these health, magic, and stamina bars, which is all we're going to need for the entire playthrough. With the housekeeping taken care of, we can begin our actual game plan. Oh. Our next destination is Liurnia, back to the west. On the way, we stop at the War Master's shack and kill Bernal, the Ash of War merchant, for the Devourer's scepter he drops. Once again, not a weapon we actually plan to use, but an important tool in our kit for later. We take the path along the side of Stormvale Keep in order to reach Liurnia without fighting Margit or Godric, then head north along the lake to pick up the key to Raya Lucaria, hidden behind the Glintstone Dragon. While we're in the area, we can also make our way into Caria Manor to fight the spirit form of Loretta, though once again, we won't be fighting her in the true sense of the word. Normally, when you quit the game inside of the boss room, you are ejected back outside the entrance where you jakiś glitch.
and the boss returns to full health. However, by heading to the left side of the arena after we trigger the fight with Loretta, and walking specifically into this corner in the back, we can cheat this system. For some reason, this one specific corner is not flagged as being part of the boss room, so we aren't ejected back outside of the fog gate when we load back in. Ciekawe, czy to by działało na randomizerze, że nie wiem. Ja pamiętam, że w tym miejscu, dosłownie w tym miejscu, na którymś randomizerze dostałem malenie. I zabiliśmy ją w końcu, ale jestem ciekaw, czy na randomizerze jakbym tam poszedł i wyszedł, to ona też by się normalnie zresetowała. Loretta is now waiting for us to pass through the fog in order to trigger her AI, but since we're already inside the arena, she simply won't fight back at all, allowing us to defeat her for a few extra runes with no risk whatsoever. I'm genuinely amazed this still isn't patched. Nie jest w kombacie, w ogóle mu stamina nie schodzi, bez kitu. Besides a few level ups. But we will be making a callback to this glitch a bit later on in the playthrough, so I wanted to make sure you're aware of how this AI exploit works. Getting back on track, we can now take the key we picked up from behind the dragon to Raya Lucaria in order to make it inside. We go past the mages and marionettes deeper into the school until reaching the rotating elevator, taking it all the way down to the bottom of the cavern where the Iron Virgins are waiting. As you may know already, if you are killed by an Iron Virgin in this location, they will take you all the way back to Volcano Manor, which... Ja uściśle to, on powiedział, jeśli zostaniesz zabity, musisz konkretnie zostać zjedzony. Nie możesz dostać tam, nie wiem, machnięciem od niej. Jeśli machnięcie, to tym kurwa kółeczkiem cię zabije, nie przeniesie cię. Musisz zostać zjedzony i podczas zjedzenia musisz być martwy. The game map is a massive teleport. At this point, you could run through the entirety of the area to reach Volcano Manor proper and talk to Lady Tanith to join the Covenant. But even then, you still won't have access to the rest of Mount Gilmere, because the front entrance of the manor is locked from the outside. If we were to proceed the normal way instead, you'd soon realize we aren't even close to beating this ridiculous boss, so as of right now, we're kinda stuck. Dziewice generalnie, to są dziewice, Abductor Virgin, to są podatne bardzo na prąd. Z tego co pamiętam, niezależnie od tego, jaki masz upgrade broni, czy cokolwiek, jeśli masz na tej broni Lightning Enchant, coś ulepszone lightningiem, albo jakiś tam smar lightningowy, prądowy, to one chyba dostają stagera po 4 atakach, niezależnie czy jest to ciężki atak, lekki atak, po prostu 4 instancje ataku z prądu i jest stager na nich. This ridiculous boss, so as of right now, we're kinda stuck. What we really need is a way to teleport to the exterior of Volcano Manor. That way we could cross the bridge from Mount Gilmere to Altus Plateau without needing to collect the halves of the Dectus Medallion or to beat the Magma Worm at the top of the ruin-strewn precipice. Thankfully, there is a glitch that can accomplish just that. To set it up, all we need is one grace within Volcano Manor, which if we continue forward from the location where the Iron Virgin dropped us off, will be the subterranean Inquisition Chamber. Now, to teleport to the outside entrance of Volcano Manor from here, we need to trigger a wrong warp. No, This is a wrong warpy to nie są glitche, które dla mnie są w moich ranach etyczne. Jak ktoś chce używać, to nie ma problemu, nie? Ale to takie już trochę daleko idące dla mnie game since Dark Souls 1. w miękkiej grze. Interrupting the loading of a new area so that the coordinates of your currently loaded area gets combined with the coordinates of the new one it's trying to load. Ten glitch jest w ogóle mega pojebany. Dosłownie może się stepać do domku Gwyna. Można takiego speedruna pierdolnąć w DS1, że to jest chore. The game will recognize this as an out of bounds value, and so instead of loading you into a white void, will load you at the area's default location. This is usually an arbitrary spot like the front entrance of a building or a notable landmark. It just so happens that the default location of Volcano Manor is, you guessed it, the opposite side of the locked door at the entrance. So, how do we interrupt the loading of a new area so that we get the wrong coordinates? It's actually pretty simple in theory. All you have to do is open the map and teleport from a grace in Volcano Manor to a place far away, like, say, the Round Table Hold, then force close the game just as the loading bar hits 100% and before the screen begins to fade to black. On PC, this is a pretty straightforward process. Alt Just wait F4. for the bar to reach the end, then Alt F4. On console, this is a bit more difficult because you need to press the home button and navigate through menus in order to close the game. And on PS5, it's the worst case scenario by far because the quick menu covers up the loading bar, meaning you have to do the glitch completely blind.
So let's assume you're in this worst case scenario. Ale ciekawe jest to że to działa na wszystkich platformach. Ja widziałem, że speedrunnerzy zawsze na PC-tach grają, nie? Więc ja to na PC zawsze widziałem, ale te 4 robione. Ale to ciekawe, że działa na wszystkim. Siemanko, Tik, dobry wieczór. Group. How do you pull off the wrong warp if you can't see what you're timing it against? Well, I would love to tell you an exact timing so that you could use something like a stopwatch, but the reality of the situation is that your platform, your patch, the age of your hardware, and even the manufacturer of your storage will all affect your load times. To generalnie twój dysk. Wszystko zależy od twojego dysku. I tak naprawdę nawet nie dysku, bo jeśli masz, nawet na PC-cie jesteś, powiedzmy, masz SSD i ktoś ma takie samo SSD w swoim kompie, prędkości systemu się różnią. Jeden z nas ma bardziej zajebany komputer Windowsa zapchanego, a inny będzie miał całkowicie czyściutkiego, albo w ogóle na Linuxie będzie zapierdalać i jego dysk będzie po prostu robił tak nie? Więc tu nie ma timingu, tu trzeba znać swój komputer, swoje loading time'y. However, finding your specific timing is a lot easier than you might expect. If you fail this glitch, one of two things will happen. Either you'll appear back in Volcano Manor, in which case you force close the game too soon, or you'll appear in the Round Table Hold, in which case you force close the game too late. In either case, you can warp right back to the subterranean Inquisition chamber and immediately try the wrong warp again. Because this glitch has no punishment for failure, and your destination afterwards provides immediate feedback onto how to alter your timing for the next attempt, this glitch ends up being surprisingly easy to reproduce on any platform. When you do manage to hit that magical timing and the wrong warp is successful, you won't actually know until you start the game again and suddenly find yourself in a place you have never been before, which in our case means we just unlocked all of Mount Gelmir and Altus Plateau. Make sure to open the door to Volcano Manor now and activate the grace inside, that way we will never need to wrong warp here again. Traveling backwards from Volcano Manor through Mount Gelmir, we'll eventually reach the rope bridge that connects to Altus. Now that we're here, we need to stop by the Sainted Hero's grave and kill the Black Knife assassin that patrols outside for, well, the Black Knife. Believe it or not, this weapon is mandatory for the future of this playthrough. Next we make a quick pit stop for fashion, and now it's time to go to Leyendell. You might think our next target is the Draconic Tree Sentinel who guards the entrance. And don't get me wrong, I love this boss, but even if we beat him, we're still locked out of the city until we collect 2 or more Great Runes. Doing some quick math, let's see, square root of 3 multiplied by 6, carry the 1. We currently have 0, which means that the game expects us to turn around, go back in the direction we came from, and kill Godric, or Radon, or Renala, or Rykard, and like... I jeszcze można. I don't want to do all that. If only we could just skip all these bosses and teleport directly inside the walls of the city. Znowu wrong warp? Inside of this barrier. Oby nie. Yeah, we're gonna wrong warp again. In order for the wrong warp to take us to the default location of Leyendell, versus some other place, we need to set up and trigger the wrong warp from a location that is technically already within the walls of the city. This might sound like a paradox, but it's actually a pretty easy condition to meet, though it does require us to take a massive detour from where we are now. All the way at the bottom of the map, on the southwestern tip of the Weeping Peninsula, is the Tower of Return, O kurwa. a structure that is utterly unremarkable, other than the fact that at the very top lies a booby-trapped chest that will teleport the player to a grace within the city of Leyendell. The platform you're taken to is cut off from the rest of Co myślicie o wrong warpie? Czy to byłoby za dużo, czy nie byłoby za dużo? Dzień dobry wieczór, panie Pawle. Czym dzisiejszego wieczora przyjdzie ci zabawiać tłum licznie tu zebrany? Będę robić śmigło na kamerze. Dzień dobry, samym bro. Nie, będziemy grać zaraz, nie? Po filmiku. Czy wrong warp jest dla was za dużo, czy nie za dużo? Ja bym w moim przejściu nie chciał mieć wrong warpa. Chyba, żebym robił jakiś speedrun pojebany, jakiś any%, to wtedy bym się nie hamował. Ale, bo ja ostatnio mówiłem, że będziemy robić run niedługo, który będzie polegać między innymi na tym, że ja chcę całą grę od podstawki przejść z broniami tymi kung fu, z DLC-ka, nie? I ja powiedziałem, że ja sobie to zcheatuję w grę. Włączymy na przykład, na pewno włączymy cheat engine, po prostu sobie włożę te itemy w ręce i na tym się skończy moje cheatowanie, nie? I wtedy pomyślałem sobie, kurde, skoro sobie już to cheatuję, to czemu nie cheatować jeszcze tego i tamtego, nie? Gdzie jest ta granica, którą każdy z nas ma, gdzie już jest za dużo tego cheatowania, nie? Bo teoretycznie z itemami to jest, mógłbym powiedzieć, hej widzowie, czy ktoś ma takie itemy, żeby mógł mi dropnąć i na tym samym się skończy. Jedynie co się zmienia to, że nie tracę czasu na proszenie kogoś, na łączenie się z kimś, dogadywanie się z kimś, żeby ktoś mi dropnął, ale no właśnie. Nie wiem, ja bym nie robił, bo też by mi się nie chciało, ale chętnie bym zobaczył, ile razy da się zrobić te wranie typu zabij jak najmniej bossów. No jest, jak sobie piszecie ten fastest
speedrun Elden Ring. On trwa 4 minuty, ale chyba były krótsze nawet, tak mi się wydaje. Unrestricted, nie? I to jest w ogóle chora akcja. Możemy szybko zobaczyć, jak to wygląda. Poczekaj, od samego początku, od wyjścia. Już to kiedyś oglądaliśmy, ale... No to jest pytanie, gdzie jest te... O, mamy zipa. Ale chyba widziałem jeszcze szybsze, tak mi się wydaje. To za film teraz? Jeden z najszybszych speedrunów Elden Ringa ever. W ogóle patrzcie, jakie są splity tutaj. Farum Azula, Maliket, poniżej 4 minut. 3 splity. Kolejny Wrong Warp. Gdzie się pojawił, to jest droga do tego. Przy Railukari. Ale mamy troną, żeby robić kurwa tego, z Glitcha, żeby wyczuć timing dobrze. Stąd będzie z 3 wież tych tutaj w Liurni mamy Wrong Warpa do tego, do Farum Azula. I to jest ten glitch, który jest najczęściej używany. Przy any percent. Bo to jest warp, który nas przynosi w okolice Farum Azula, nie? Tam, gdzie jest ten talizman na damage nie fizyczny, tak? Każdy damage nie fizyczny. Teleport out z Farum Azula i teraz będzie Wrong Warp robione. Czyli ten save and quit, który on robił, tak jak mówił Alt F4, w momencie, kiedy jest loading screen. Teraz gra jest wyłączona, włącza z powrotem i jako, że to był miejsce w Farum Azula, no to przeniosło go w domyślne miejsce w Farum Azula, czyli sam początek Farum Azula. 1,5 minuty w grze, nie? Kolejny Wrong Warp. Ja widziałem szybsze speedruny. Jeszcze gorsze, jeszcze bardziej popierdolone, jeszcze bardziej... No. Może akurat nie w Eldenie, bo tutaj easy skip bardzo wielu w sumie, ale bardziej soulsy w Eldenie, jeszcze zipy, no to wiadomo. Jak robisz run pod konkretną broń, to raczej logiczne, że haksami se dodasz, bo inaczej run jest invalid, chociaż z powodu, że musisz coś zabić, aby zdobyć docelową broń. No właśnie. Samo dojście do DLC na przykład, żeby zdobyć te bronie, bo ich nie ma w podstawce żadnych, no wymagałoby ode mnie zabicia Moga, który dałby mi już jakieś 50 leveli, bo za niego jest więcej niż 50 leveli. Za niego jest 420 koła, nie? To jest bardzo stresujący Wrong Warp tutaj. Pamiętam jak to robił jak to robił... Jak to robił Dist. Dist się mega wkurwiał na ten Wrong Warp na Malikecie. Wrong Warpy to nie haksy? No nie, pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Ale no... Nie jest to haks, nie? To jest dosłownie po prostu exploit i tyle. Tylko czy ten exploit nie jest gorszy niż niektóre haksy, nie? To jest to pytanie. Dla mnie to jest za dużo, nie? Wiadomo, jak robisz konkretnie speedruny, robisz any percent kategorię, która jest jedną z kategorii, no to będziesz to robić, nie? To jest jedna z tych rzeczy, których się musisz nauczyć. Plus robienie wrong warpów consistently to nie jest łatwe. Generalnie nauczenie się glitchowania, żeby to było rzeczywiście powtarzalne za każdym razem, jak to robisz, to jest jedna z większych trudności przy speedrunowaniu tej kategorii. A kogo to jest w ogóle? To jest Dist? Nie, Seeker TV. Elo. To jest zabawne, kurwa. W momencie, kiedy go wbija w ziemię, dostaje duszę eldeńskiej bestii, koniec gry, zakończone.
Elo. 3,59. Więc no, taki mały detour z tego, co oglądaliśmy. Więc te wrong warpy i te zip glitche można w tak pojebany sposób wszystko razem złączyć, jeśli wiesz, jak to złączyć, że możesz grę po prostu złamać, nawet nie w pół, kurwa, tylko na 1000 części. Bawiłem się w duplikowanie dusz DS3, wbiłem sobie tym level 200+, przeleciałem bossy, miałem takie, no fajne, i po 30 minutach się nudzi, no totalnie. No właśnie, dokładnie tak. The city, and its only real purpose is to give players a killer view and to get them excited about unlocking and exploring the city properly in the future. However, in terms of our current coordinates on the map, we are technically in the city of Leyendell right now, which means that if we teleport to the round table hold from here and force close the game at the right time, we skip every boss in the first half of Elden Ring. I to jest właśnie to, nie? Że skoro i tak już, kurwa, skipujesz zabijanie bossów, to czemu by nie skipnąć całej gry? Wiadomo, że to jest pokaz tego, co można zrobić, nie? On nie mówi, że to jest dobry sposób na granie, czy jakiś tam optymalny, czy cokolwiek. Ale skoro już skipujesz specjalnie bossów głównych, tych wizerunkami, którzy dają ci wejście do Leyendell, po co grasz w ogóle, kurwa, nie? To mnie zastanawia. Now that we're at the city's entrance, we need to make our way all the way down to the bottom to reach the next area. Speedrunners discovered a quick way to accomplish this very thing. To już nie działa, jakby co. Ja też tego skipa używałem zawsze, to nie jest glitch, tylko szybsze zejście na dół. To już nie działa. By falling down to this decorative ledge on the right wall, Tu się już nie da wylądować, tu jest śliski zjazd. and then jumping down to the roof of this circular building, you can avoid dying from fall damage and skip playing through all of Upper Leyendell. To jest dosłownie jakieś 2 minuty zaoszczędzone. To nie jest dużo zaoszczędzenia, ale był to skip, który można było sobie zrobić. Jak chcesz skipować 90%, po co w ogóle grać? No właśnie, jeśli twoim celem nie jest speedrunowanie, to... No, nie wiem, nie wiem. This skip has been patched on 1.8.1, which was done by placing an invisible barrier in No front of the właśnie. ledge so that you can no longer land on it. Okej, czyli to jest już po tym. An alternative way to perform the glitch has been discovered and still works on current patch. Tylko to jest ten sam glitch, który jest do wykorzystania w Volcano Manor, nie? Jak idziesz po kamień 7. On to zaraz opowie, więc ja nie będę o nim mówić. You slowly walk off the edge of the stairs to land on the corner of this square ledge, then immediately roll to the right to land on the ledge just below. Next, jump to the left around the column, then walk all the way down the length of the ledge, drop down onto the curved ledge just below, and then immediately drop down again to the straight ledge below that. To wygląda łatwo, tylko że tu jest jedna rzecz, którą możesz bardzo łatwo spierdolić. Popatrzcie, co on robi przy przeskoku, przy tej kolumnie. Robi atak. Of this square ledge, then immediately roll to the right to land on the ledge just below. Tu. Next, jump to the left. Zrobił atak w powietrzu. W Elden Ringu nie ma czegoś takiego jak kierowanie twoją postacią w powietrzu. Jeśli jesteś już w locie, nie masz opcji przekierować kierunku swojego skoku. A że tu jest ta kolumna, więc nie możesz pod dobrym kątem wyskoczyć, musisz zrobić atak w powietrzu, konkretnie w tą stronę ściany. Jeśli go zjebiesz, jesteś martwy. I zamiast skipa tylko dodałeś sobie czas, który mógłbyś po prostu poświęcić na zejście niżej. Więc to jest najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim. Nie jest jakoś bardzo trudne, ale jak nie wiesz, jak to robić, to zanim się nauczysz, to zrobiłbyś normalne, standardowe zejście na dół 32 razy prawdopodobnie. Around the column, then walk all the way down the length of the ledge. Bo atak w powietrzu zmienia twój kierunek lotu. And then immediately drop down Jakąkolwiek bronią. straight ledge below that. Finally, sprint and jump backwards to land on the roof of the same building from before, at which point you can drop down to the ground, skipping the entirety of Leyendell in one go. Normally, you'd work your way back up from this point to reach the roots of the Erd Tree and fight Godfrey, to then access and fight Morgott, who guards the door to the Elden Ring. But if you're familiar with this game, you'll know that the story kind of dead ends here. Your player character is then rejected by the Erd Tree, and Melina tells you to go to the mountaintops of the Giants instead. So, why don't we just do that right now? Wrong The warp. mountaintops is the Grand Lift of Rold, accessed by opening the gates at the bottom of Leyendell, where we already are, and then following the staircase east and taking the elevator up. However, we are now faced with another barrier. This one blocks you from reaching the Grand Lift of Rold until you beat Morgott, which is what forces veterans of the game who already know the story to climb the roots of the Erd Tree and fight him anyway. In a playthrough where glitches are allowed,
we would normally just wrong warp to get past something like this. But in this case, both sides of the barrier are considered to be within the city of Leyendell. So if we try to wrong warp past it, we will be taken to the default location of Leyendell, which we've already established as being the beginning. So wrong warping's off the table. We got to get past this thing manually somehow. While this isn't an easy process, it is possible, and we've actually been preparing for this moment since we chose our starting class. You need 3 things to trigger the next glitch. The Devourer's Scepter, which we got from killing Bernal at the War Master's shack, the Black Knife, which we got from killing the Black Knife Assassin at the Sainted Hero's grave, and finally, a weapon with an alternate stance as its skill, like for example, a broadsword with square off. Kurwa, co? Ja nie próbuję domyślić się, o jakim glitchu to może mówić, ale nie mam pojęcia, jak te wszystkie rzeczy, które on zebrał wcześniej, się łączą. The starting weapon of the Confessor. To będzie coś pojebane. To start, equip the Black Knife in your right hand, the broadsword in your left, and then two-hand the left-hand weapon, so that the left trigger activates square off and not the Black Knife. Ale, bo to zakładam, że chodzi o podmianę Ash of War'a, nie? Czy podmiana Ash of War'a nie została już spaczowana? Patched, okej. Gravity Glitch, patched, okej. Need to trigger the skills of Ale możemy zobaczyć, jak to wyglądało. And to do that, we're going to gently abuse the input queue system. Starting at the top of the stairs, face diagonally towards the decorative column in the right railing that does not have a flame burning. Now attempt to Czyli już nie ma chodzenia w powietrzu. quickly press the left trigger, pause the game, open the equipment screen, and swap the broadsword for the Devourer's Scepter. Once the animation of failing to summon Torrent ends, all 3 weapon skills will try to activate at the same time, which disables player gravity until it completes. Podobny glitch widzieliśmy w Dark Souls 2. Railing we were never meant to reach, but we aren't out of the woods just yet. Next, jump up on the railing just ahead of you. Then from there, jump up onto the burning platform. Don't worry about the fire damaging you. You were never meant to stand here in the first place. Now we need to jump from this brazier to the next one, and that requires sprinting. We don't have enough room on this platform to begin a sprint, but we can cheat the system by pausing the game, then pressing and holding the back button to close it. Nie trzeba włączać menu, żeby oszukać grę. Wystarczy podskoczyć i w skoku już trzymać cały czas przycisk od sprintu. Ja tak zawsze robię. Bardzo często możecie zobaczyć, jak ja gram, że robię podskok w miejscu w jakimś celu. Właśnie po to, żeby już mieć striggerowany sprint jako mechanikę wewnętrzną, bo wiadomo, że trzeba przytrzymać w grze przycisk, żeby sprintować. I jeśli jest jakieś ciasne miejsce, to możesz to striggerować podczas podskoku, przytrzymania sprintu i od razu jak wylądujesz, jesteś już w animacji sprintu. Więc nie musisz się nigdzie rozpędzać, jak masz jakieś ciasne miejsce do skoku. Again. Now when you move forward, since you're already holding down the sprint button, you will instantly be in a sprint and be able to jump the distance. We repeat this process one more time to reach the final platform, then drop down to the left and walk along the ledge of the wall itself until completely rounding the corner. At this point, the ledge you walk on becomes extremely shallow, and if you aren't holding forward into the wall at all times, you will slide off. Finally, sprint jump left to go up and over the railing of the path that leads to the Forbidden Lands. Meaning we are now on the other side of the barrier and have no need to climb to the top of the Erd Tree or fight Morgoth at all. Skipowanie kolejnego bossa, beka. Mnie to tylko rozwala, jak ktoś wpadł na to, bo to jest tyle absurdalnych zależności, że normalny człowiek tego nigdy nie odkryje. Myj ręce w czwartek, jak pada deszcz i sąsiad akurat ogląda mecz, wtedy mleko, woda zamienia się w wino. Dokładnie tak. I podobnie właśnie miałem, jak oglądaliśmy te glitche z Dark Souls 2 i tam też było, i chyba Dark Souls 3 też. I jest masa glitchy, które w ogóle wydają się po pierwsze niepraktyczne, niepotrzebne, skipują więcej niż byś chciał, bo po co skipować, skoro grasz w grę i tak dalej, nie? To jest bardziej pokaz po prostu tego, co da się zrobić, jak mocno można zepsuć niektóre rzeczy w grze. Tak jak na przykład mamy, tak porównam sobie, ostatnio widziałem info o tym, że najnowszy procesor AMD 9800X3D na jakiejś płycie MSI się chwaliło, że podciągnęli do ponad 7 GHz taktowanie tego procesora. Po co to się robi? To nie jest w ogóle praktyczne. Tego nikt nie korzysta, nikt tego nie skorzysta, żeby rzeczywiście jakieś osiągi mieć lepsze w swoich grach. To się robi po to, żeby zobaczyć, jak mocno mogę zepsuć cokolwiek, czy zepsuć, wiecie o co chodzi, nie? Ile mogę wyciągnąć z tego wszystkiego, co zostało mi zaoferowane. Tak for fun głównie, nie? Więc wiele z tych glitchy pewnie się nie wykorzystuje konkretnie, żeby, nie wiem, no, tak jak mówiłem, skoro grasz w grę, po co wszystko skipować? Na tym polega gra bardzo często, żeby jednak nie skipować i zabijać te bossy,
Ale żeby się pobawić, zobaczyć, kurde, pewnie, że tak. At this point, we can make our way down the path, take the elevator down to the Forbidden Lands, and follow the snowfield all the way down to the Grand Lift of Rold, the only thing separating us from the mountaintops of the Giants. Normally, you just hold up the Rold medallion given to you by Melina after defeating Morgoth, and the elevator will activate, taking you where you need to go. Przy Wrong Warpach nie ma napisane, że jest spaczowane. Co tu było spaczowane z tych rzeczy w ogóle? Czy coś innego jeszcze było? Nie, tylko Gravity Glitch jak na razie z tych, co widzieliśmy, był spaczowany. Czyli Wrong Warpy ciągle działają. Tak samo jak ludzie się bawią w overclocki, a potem pytasz, co robią na PC, no gram se w Gothic i CSGO. No właśnie mówię, że podciągnęli ten procesor do ponad 7 GHz. Pewnie, nie wiem, chłodząc go ciekłym azotem czy czymś takim. Ale po co? For fun, nie? Zobaczyć. Są w ogóle są zawody w overclockingu przecież, żeby jak najmocniej podkręcić. I to jest prawie, że sport, kurde, nie? Problem is, of course, we don't got that. For this playthrough, both the Grand Lift of Rold and the Grand Lift of Dectus are going to be forever inactive. But this is a much easier problem to solve than you might expect. Wrong Warp. First, we open the map, teleport to the Round Table Hold, and oh, what's that? Are we wrong warping again? Well, gee, it sure would be nice if when we reloaded the game, we were warped to the top of the elevator, because, oh, I don't know. The top of the elevator just so happened to be the default location of the mountaintops of the Yeah, this wrong warping thing seems really OP. Now we can go pretty much anywhere in this area that we want, but I have my sights set on one place in particular, that being the Church of Repose. Here we can kill Bloody Finger Okina for a weapon that needs no introduction. Bleh. Oj. Nick, give him your wallet. What for? He's got a knife. That's not a knife. That's a knife. With an actual weapon in our arsenal at this point, we could go east to fight the fire giant and be teleported to Farum Azula. But don't forget the requirements of our challenge this run. It's not just to become Elden Lord, but also to beat the final boss. Oh, you thought I meant this final boss? No. I meant the final boss. That means that To jest takie podejście jak ja mam, nie? Jeśli w twoim ranie nie pada malenia, to nie skończyłeś gry. Możesz sobie zabić tam eldejską bestię, to jest śmietnik, nie? Ale dopóki malenia nie padnie w twoim ranie, to nawet nie mów, że grę przeszedłeś. or not, we have to somehow make it to the Halig Tree without the use of the Grand Lift of Rold. With that in mind, there's no point in fighting our way through Castle Sol and beating Commander Niall at the top, because we won't be using the half of the secret medallion he guards anyway. Even still, we are on our way to challenge Malenia, so it wouldn't hurt to have the big chunk of runes he drops. Thankfully for us, there's an easy way to snatch those without having to go through all the other trouble. Starting from the Grace just outside Castle Sol, summon Torrent and run to the left, around the wall. To będzie chyba exploit, a nie glitch, z tego co pamiętam. Chyba go widziałem też na speedrunach, jakichś wczesnych. Wall of the castle itself, continuing forward until you are completely behind it. Once you see the rune graveyard ahead, turn left może to jest and use glitch? Torrent to jump off the tip of this rock, delaying your double jump until you see the camera shift to top-down view. A nie, to jest też wrong If you warp. did it properly, you should be far enough Czy nie? away from the edge of the cliff that you are past the death trigger, meaning you can fall forever without dying. FromSoft games do have a hidden timer that will automatically kill your character if you're stuck in a falling animation for too long, which is mostly there as a failsafe in case you get stuck somewhere and can't touch solid ground. But by continuously attacking while on Torrent, we can reset the falling timer over and over so that we can fall for a lot longer than we're supposed to. Eventually, your character will be so far below Castle Sol, the game will begin to unload it from memory. Okej. This will remove the floor from underneath Commander Niall without unloading him properly. This means that, though we can't see it, he is falling now as well, and after enough time... Podobnego glitcha ludzie robili w Bóg na hajs, no właśnie. Podobnego glitcha ludzie robili właśnie z Mogiem, pamiętam. Unload glitch, spaczowany, o proszę. Czyli to już tego się nie wykona. Ale pamiętam, że był ten glitch z Mogiem. Plus tam w tym miejscu, gdzie jest normalnie to miejsce, gdzie się wchodzi do... tam na Halig Tree właśnie, tam też ludzie skakali i wszystko, co było właśnie w okolicy Halig Tree, też się unloadowało i zaczęło spadać, bo po prostu znikały tekstury ziemi, więc no, nie miało na czym stać. Pałacu mogę tam w chuj leci kasy z tego buga, no właśnie. Ale jak widać, no spaczowane. Unload glitch spaczowany. Now we simply open the map and warp to any Grace with an extra 90,000 runes in the pocket. Anyway, what were we doing? Oh right. The waygate to the Halig Tree is the only way to reach the Halig Tree.
so wrong warping is once again out. Even still, we aren't stuck quite yet. The consecrated snow... Poczekaj, przecież on ma już jedną część medalionu, po drugą może iść po prostu do Liurni, nie? I nie musi żadnego bossa zabijać. Chyba, że jakiś inny jeszcze glitch niepotrzebnie znajdzie, żeby znaleźć z Albusa przy okazji tą część medalionu. W Pałacu Moga tam... A tu już czytałem, dobra. Field really is nothing more than the western half of the mountaintops of the Giants, which we already have A nie, access czekaj, bo on tam musi się dostać najpierw. Dobra, czekaj. Nie, no Liurnia. Liurnia, po prostu. to. So all we need is a weak point anywhere along this line that would allow us to sequence break to the west. This is obviously a Dobrze mówię. massive area, and so naturally, one was bound to be discovered eventually. Starting from the ancient Snow Valley ruins side of Grace, summon Torrent, then ride forward, taking a left once you reach the frozen river. Follow it all the way to the end, then jump up, using the absolute edge of the Spirit Spring, and then just as the camera tilts to top-down view, double jump and flick the analog stick diagonal up left at the same time. If you got the double jump timing and the angle correct, you should have dodged the death trigger, and the Spirit Spring we jump from will protect us from fall damage. We land out of bounds, safely in the space between the eastern and western halves of the mountaintops of the Giants. Okej, to nie jest spaczowane. Load now to regain control of the camera, and then follow this path to get back in bounds. Only... Czyli on Najala zabijał tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć sobie runy, tak? Bo nie potrzebuje tej połówki medalionu, bo po chuj mu skoro zrobił właśnie skipa całego tego. Może ktoś mi wytłumaczyć, jak oni to znajdują? Czy to cynk o wadach gry od programistów, żeby się popisać przed widzami? Nie wiem, wątpię. Szczerze mówiąc, wątpię. Są ludzie, którzy tak, rozkładają te gry na czynniki pierwsze. Są specjalne Discordy poświęcone szukaniu bugów i generalnie jeśli chodzi o gry jakiekolwiek tak naprawdę, jak wychodzi jakakolwiek warta speedrunowania gra, a Soulsy często są tego typu grą, że od razu jak wychodzi Souls, zawsze jest grupka ludzi, która chce jak najszybciej, jak gra wyjdzie, nauczyć się ją speedrunować, bo w te pierwsze miesiące po wyjściu gry bardzo często te speedruny są najciekawsze, bo są największe różnice między czasami. I są Discordy poświęcone specjalnie speedrunnerom, gdzie oni się dzielą swoimi taktykami, swoimi jakimiś tam wynalazkami, które znaleźli, żeby konkretnie zepsuć grę i jak najszybciej ją zespeedrunować, nie? Więc to jest bardzo często takie community effort, czyli całe społeczeństwo speedrunnerów się zbiera nad grą i szukają różnych dziwnych rzeczy. Czasem na przykład ja widzę, pamiętam jak wyszedł Elden Ring i ktoś na Reddicie wrzucił jakiegoś glitcha dziwnego, który niekoniecznie cokolwiek oznacza. Nawet nie pamiętam jak on wyglądał, ale było coś zgliczowane i gość napisał w temacie jako nazwę tematu, że hej, znalazłem takiego glitcha, nie wiem, czy to się komuś przyda, ale może któryś ze speedrunnerów to wykorzysta. I z tego glitcha później speedrunnerzy go przerobili na części pierwsze, jak go triggerować, jak go powtarzać, jak zrobić, żeby był rzeczywiście powtarzalny za każdym razem, najczęściej jak się da, jakie są wymogi do tego wszystkiego, więc to jest troszeczkę jak quality assurance, czyli sprawdzanie jakości. Jak kiedyś dawno temu byli testerzy gier, dzisiaj już chyba kurwa nie istnieją, to ich praca polegała na tym nie tylko, żeby zepsuć grę, żeby znaleźć bugi, tylko też przy okazji sprawdzić, czy ten bóg jest powtarzalny, w jakich momentach on się wydarza, co zrobiłeś wcześniej, żeby zobaczyć, czy da się to powtórzyć. I to był twoje zadanie jako tester gry, żeby deweloperzy później mogli to naprawić. Jeśli mają więcej informacji, kiedy to się wydarzyło, w jaki sposób to się wydarzyło, jaki był powód tego, że się wydarzyło, czy potrafisz to powtórzyć, to mają dużo łatwiejszą robotę w naprawieniu tego, nie? Dzisiaj to my testujemy na premierach. No właśnie, dokładnie tak. Dzisiaj nie wiem, czy są quality testerzy jacykolwiek. I bardzo podobnie działa szukanie bugów, zakładam właśnie, jeśli chodzi o glitchowanie, no bo to jest bug po prostu. To jest wyszukiwanie buga w grze, jakiegoś exploita, glitcha, żeby go wykorzystać, tylko niekoniecznie, nie wiem, właśnie, żeby skraszować grę, bo psuje to, tylko właśnie, żeby go wykorzystać na własną korzyść. Dzisiaj gracze testują i twórcy naprawią potem, tak, na pewno naprawią. To, co widzimy na trailerach, zawsze do premiery będzie naprawione, na bank. When we do so, we will be in the western To tylko beta, spokojnie, naprawią to do premiery. Skipping the need to use the Grand Lift of Roll in the first place. When you make your way down the rocks that make up this wall, you will land directly on top of one of the red wolves, so make sure to quickly make your way north to the nearby waygate and teleport away before it has a chance to attack you. You will then emerge near the minor Erd tree, facing Ordina, so all you have to do is ride straight forward, solve the short puzzle, and take the teleport at the end to reach the Halleck tree.
bringing us one step closer to millennia. Milenia. Najlepiej naprawia gry becia. Ale Fallout 76 nie ma tych samych glitchy co Skyrim. To jest ten sam silnik, nie? Tak samo też gry From Softu też mają często bardzo podobne glitche. Nie wszystkie oczywiście, ale to jest też ciągle ten sam silnik i często możemy zobaczyć może niekoniecznie identyczne rzeczy, ale bardzo podobne. Tak jak jest glitch, który używaliśmy na Fist Only Runie. Przeszliśmy całą grę Dark Souls 1 samymi pięściami. Tam jest coś takiego jak to się nazywało? Nie swap glitch? On polega na tym, że cokolwiek masz w ręce, możesz użyć na tym jakiegoś spela. Ja enchantowałem moją pięść magic weaponem, a później crystal weaponem, nie? I biłem pięścią cały czas, tylko że to była zgliczowana pięść, bo miała na sobie enchant, który normalnie wchodzi po prostu tylko na bronię. I ten glitch jest powtarzalny chyba w DS2 i na pewno w DS3. W inny sposób, ale jest też do wykorzystania. Więc praca cały czas na tym samym silniku często potrafi te same glitche wprowadzić, nie? Co wazelinką smarowałeś rączki. No właśnie, wazelinką, magiczną wazelinką, nie? Bo ja używałem Magic Weapon, Great Magic Weapon i Crystal Weapon. Więc to był Magic Run tak naprawdę. Magic Fist Only Run. This is normally an area that requires a lengthy descent from the top of the tree down to its roots, passing by powerful enemies and collecting multiple sites of grace along the way. But through the use of one of the more well-known glitches in Elden Ring, we can skip straight to the boss. I w Eldenie jest też coś podobnego, nie? To jest też ten sam silnik. Nie wiem, czy ten glitch ciągle działa, ale właśnie był ten pizza cutter, który mogłeś wrzucić sobie Ash of War pizza cuttera na cokolwiek tak naprawdę, nie? I on działał na zasięg. Zasięgowo, AOE po prostu. To jest też podobne, bo to jest używanie jakiejś specjalnej animacji innej broni na broni, która tej animacji mieć nie powinna, nie? Więc to jest pokrewne. Nie jakieś bardzo podobne, ale pokrewne. After collecting the Haligtree Town site of Grace, it's possible to lead one of the enemies backwards, past the Grace, into the corner of this platform. To widziałem, jak Dist robił. Parrying an attack and then stepping off of the edge as you perform the critical, your character will be locked into the riposte animation and therefore immune to fall damage until it completes. I to jest też w każdym Soulsie. Tego pary, to nie jest glitch nawet, ja bym to nazwał exploitem. I to działa bardziej na podstawie tego, że po prostu podczas animacji kontry, po parowaniu czy po zrobieniu stagiera, masz iframesy w większości gier From Softu, prawda? Nie licząc początkowych kilkudziesięciu klatek w DS2. W DS2 nie wiem, ile tych klatek nietykalności jest po rozpoczęciu animacji kontry kryta. Assuming you performed it correctly, Bo są, ale you'll have nie przez całą landed on top animację. of the shortcut elevator, meaning you can unlock it now to have instant access to the end of the area. Those of you who are veterans of this channel will know DS2 też działa. returning Okej. glitch first discovered in Dark Souls 2. And just like in that game, its usefulness is not limited to a single location. While parry dropping can get you to the bottom of lots of areas in Elden Ring before you're really supposed to reach them, my favorite use has to be skipping the obnoxious platforming challenge at the bottom of the subterranean shunning grounds for easy access to the three fingers. Piękne. Once you learn to parry drop, Nieszczęsne you never do DS2. it another way. Believe me. I to jest też do powtórzenia w każdych Soulsach praktycznie, nie? Bo to jest ten sam silnik, te same mechaniki. We're now at the end of the Haligtree, and it's time to fight the true, much harder form of Loretta. Ją też zbugujemy w rogu, czy nie? That we have no way to kill through a glitch or skip altogether. Oj, oj. Points to you if you had Loretta as the first boss of the game on your bingo card. I know I did. Just because we do have to fight her straight up doesn't mean that we can't give ourselves a little advantage though. Much like the glitch we used to combine weapon skills to skip Morgott, it's possible to glitch weapon buffs onto non-buffable weapons if No they właśnie. originate from a skill. O tym mówiłem przed chwilą, o tym buffowaniu broni, która nie jest bronią, którą powinieneś buffować, nie? To jest to samo po prostu. Tylko czy to działa skill swap? Myślałem, że pizza cutter został zepsuty. Case in point, Rivers of Blood shouldn't be able to be buffed since it's a Somberstone weapon, despite how cool it would be to give it extra bleeding and fire damage from something like Seppuku. But if we put the Ash of War we want on a different weapon, equip that weapon in the left hand, and then two-hand that left-hand weapon, once again, we can break the system. First, you need an empty flask. Any of the three will work, but I'm using the Physic Flask for this example because I kinda need my health and magic. Now try to drink from the empty flask, then hold the left trigger, and at this point in the animation, pause, open the equipment screen, and quickly unequip the weapon in your left hand. Now the game will try to use the queued weapon skill, but is forced to put the buff on the only remaining weapon we have equipped.
W ogóle gry FromSoftu mają problemy z kolejkowanymi animacjami, nie? Wiem, że w DS1, nie wiem czy w remasterze to działa, ale ja glitchowałem duszę w DS1 Prepare to Die w taki sposób, że miałeś duszę jakiegoś tam bossa. Konkretnie musiała być dusza bossa albo dusza tej strażniczki ognia, taka, żeby miała potwierdzenie podczas kiedy chcesz ją popnąć. Robiłeś jakąś animację, czy pary, czy atak jakiś ciężki, żeby było wystarczająco długa. W tym momencie wchodziłeś podczas animacji jeszcze w menu, używałeś Estusa, tak to było? Jakoś tak. Używałeś Estusa, który był zamieniony jakoś kolejnością z tą duszą, którą chcesz popnąć, czy coś takiego? I zamiast używania duszy miałeś potwierdzenie, czy chcesz użyć duszy, nie wiem, Quillag na przykład, i zamiast używania duszy Quillag, z używania jej, to piłeś Estusa, ale mimo tego dostawałeś hajs, tak jakbyś popnął duszę Quillag, która cały czas jest w twojej kieszeni w tym momencie. I możesz to robić dowolną ilość razy, możesz to nawet automatyzować robiąc makro, ale tego nie robiłem, na pewno nie, ale można było. Więc kolejkowanie czegokolwiek jak widać. Ja mówię o DS1 Prepare to Die z 2012 roku. Jesteśmy 12 lat później, ciągle kolejkowanie w jakiś sposób może być glitchogenne, nie? W grach FromSoftu. So, just in case you thought Rivers of Blood didn't have enough bleeding damage already, don't worry, we gave it more. As powerful as this glitch can be, its timing is frame perfect, meaning that it's much more precise than the gravity glitch we performed earlier. This obviously isn't something we can set up again in the middle of the boss fight, so that means we have 60 seconds to deal as much damage to Loretta as possible before the buff runs out and we're back to good old regular Rivers of Blood. Loretta is already quite susceptible to bleed, and the buff is definitely not doing her any favors, so she goes down without too much trouble. With nothing else on our way, it's as simple as sprinting past all of the enemies in Elfale to reach the Haligtree Root site of Grace, also known as the door to Millennia's boss room. So, genuine question. If we tried to fight Millennia right now, at our current level, how do you think it would go? Chujowo. Because I'll tell you the answer. Not well. We aren't getting even close to Phase 2, much less beating her, and the fight is so long that buffing Rivers of Blood with Seppuku is next to useless. If only there was some sort of glitch that still worked on current patch that could allow a person to beat Millennia at any level, no matter how low, with any equipment, no matter how weak, without her fighting back. Nie jest at all. spaczowany. Okay, fair warning. This next glitch is the most difficult one we're doing in this playthrough. Each step is fairly simple on its own, but it's got a lot of them. The first step is to get out of bounds of the boss room, and that requires what I like to call the 3 impossible jumps. The first jump is the hardest, and to make it you'll need a seal in either Agheel's Flame or Smaragd's Glintstone Breath. Enter Millennia's boss room and run to the back of the On się arena podnosi w walking up powietrzu. against this specific route. By approaching from left to right, you can get your character to sort of pop up a few pixels, which is mandatory to have enough height. Now start sprinting into the route, then quickly jump in this direction toward the larger route within the wall, and use your dragon incantation at the peak of the jump. By spamming the jump button as the animation ends, it's possible to jump up onto the top of the route before your character slides off. Using the sprint queuing technique that we learned from doing Morgott Skip, sprint jump from the root of this larger one just ahead, and use the dragon incantation once again to freeze your character in midair, giving you time to pan the camera to the left. You can't stand on this route for long before sliding off, so immediately sprint jump left to land on this route. We now have enough height that we can hop forward, and though it may not look it, we are now out of bounds. There is an invisible barrier separating us from Millennia at this point. There is not, however, a barrier separating us from falling to our death, so be very careful how you step from this point on. If you venture too deep into the wall, you will fall right through and die, forcing you to repeat the first 3 jumps over again. Ten bóg, Next, walk along the barrier, trochę jakby twój rak miał raka. The location I'm standing on now is the very edge of the floor's collision. One more step, and I would fall straight through the floor. From this precarious spot, cue a sprint by closing the pause screen, and jump up to here so that you can continue forward. This part looks scary, but we're actually trapped between 2 barriers on both the left and right side for this section, so it's really just as simple as holding forward and jumping now and then when you get stuck. We continue all the way to the fog gate back at the boss room's entrance, and climb as high as we can up this tree, before using that height to span the distance of a lengthy jump all the way into the wall that holds the fog gate itself.
We worm our way deeper into that wall to then jump up onto the tip of this final route and then face the gray barrier just in front of us. Tu jest tyle miejsc, gdzie można This is the tunnel spierdolić, że mnie to that leads to the przeraża. Malena's fog gate when viewed from the wrong side. And by sprint jumping up from the tip of the route, we can get on top of that tunnel, meaning that we are still out of bounds, but we are also finally no longer considered by the game to be within Malenia's boss room. See where I'm going with this? You can safely quit and reload here without being taken back outside the fog gate, resetting Malenia's AI to being passive while preserving our out-of-bounds state. Now we simply undo the last few steps of the glitch, jumping from the top of the O tunnel nie, down naokoło. again to the tip of the route. Ja myślałem, że chociaż przez tą górę przejdę. The tree again to gain enough height to jump over the invisible Okej, nie ma daleko. back in bounds of the boss room. Just like the glitch we performed with Loretta early on in the video, Malenia is now waiting for us to pass through the fog. A and druga overtake faza? our AI. But we don't need to because we are already inside. Czy w I drugiej... give you the hardest boss in Elden Ring that will never fight back. A w drugiej fazie? Bo mi się wydaje, że... Czy ona się nie striggeruje w momencie, kiedy druga faza się zacznie? Just as a reminder, everything in this video is being done on current patch, and this Dawno glitch is no temu. exception. Tu nie ma napisane, że jest spatchowane, więc chyba działa. Core required to get out of bounds of the room. You can freeze Malenia in all versions of Elden Ring. When you deplete Malenia's health and trigger the second phase cutscene, she will respond with the Scarlet Aeonia attack. No i co, znowu musi to As zrobić? it ends, she then forgets about you again and just stands Ah. there doing nothing. So, nope. Phase 2 won't be a problem either. With Malenia down, the hardest part of our challenge is complete. Now, about that tree. Jak bardzo ktoś musiał dostać od niej wpierdol, że szukał czegoś takiego? To jest dobre pytanie, no? Że w pewnym momencie tylko sobie biegasz po arenie i patrzysz, gdzie ja tu mogę się koczyć, to mogę odpierdolić, nie? Czy on specjalnie to zrobił, żeby na przykład zdobyć broń Maleni? Broń Maleni jest bardzo glitchogenna, nie? Bo jej Ash of War cię po prostu pcha do przodu, tak jakby grawitacja nie istniała, więc to wiem, że jest świetny sposób, żeby pokonywać miejsca, gdzie nie da się przeskoczyć normalnie. Hand of Malenia. Domowy terroryzm. There's actually a reason we killed Malenia at this point. in our Mówiłem. Her weapon is the final tool we need to finish our glitch run. With it in our possession, we can finally head to Farum Azula, though of course not the way you're supposed to. I mean, come on, that'd be silly. Wrong Instead of warpem, getting warped to oczywiście. Farum Azula via Malenia's cutscene, we can wrong warp there right now and skip the fire giant. But how do we get within the bounds of Farum Azula in the first place in order to warp to its default location? If you've watched any Elden Ring speedruns in the past, you've probably seen this one before, as it saves a ton of playtime. Tak. Dlatego ja mówiłem, że niektóre z tych glitchów już widziałem, bo ich używali speedrunnerzy, nie? Wiele z tych glitchów było całkowicie niepraktycznych do speedrunu, więc to nie jest jakoś mocno potrzebne, nie? Odpaliłem lorcy zachęcony tymi 50 powodami, ta gra nadal nie trzyma 60 FPS, dlatego mówiłem. Tam jeden z tych powodów to był, że świetnie zoptymalizowana. No nie, ona ma naprawdę kurwa dropy. Get to Liurnia, you can ride Torrent to the west to unlock the 4 belfries. Ja tą grę sprawdzałem w kwietniu, jak ten 1.5 patch wszedł. I też nie było dobrze. Chapel of Anticipation, or, you guessed it, Farum Azula. If we take the waygate to Farum Azula, we end up on this little floating island far west of the actual area, but we get the named location pop up on screen. Można pogłaskać which is all psa, that tak, i są śnieżki. You know how this works by now. Teleport to the round table hold, quit out at the right time, and restart the game to appear at the beginning of Farum Azula, the same place we would be if we were to kill the fire giant and be taken here authentically. Aż mam ochotę się pobawić z tymi wrong warpami, tak z ciekawości po prostu. Jak będziemy następny run robić, to możemy zobaczyć, gdzie mnie wypierdoli, jak będę w danym miejscu konkretnym. Nothing's really holding us back at this point. We'd run straight through the area, past all the enemies until reaching the first mandatory boss, the Godskin Duo. This is what we needed the Hand of Malenia for. If instead of entering the Godskin Duo boss fog, we walk around it to the right, we end up on this platform that overlooks the Great Bridge, where you can see the entrance of Malekith's boss room in the distance. I tu jest ten The gap skok, between o where we are którym now and the mówiłem. bridge is huge, and the Black Knife is not enough to get us there even if we use the gravity glitch. However, the Hand of Malenia has the longest weapon skill animation in the game, and if we use it to trigger the gravity glitch instead of the Black Knife, and continuously mash the left trigger in order to do the full combo, Idealnie. make sure to grab the side of grace that lies to the left underneath the bridge, then prepare for the fight with Malekith up ahead.
There's no way to skip this one. Uff. Leyendell doesn't become the capital of Ash until we beat Malekith and trigger the cutscene that teleports us there. Malekith w ogóle był enderem wielu runów. Czy no-hit runnerów, czy speedrunnerów, jakichkolwiek. Czy robisz glitchless, czy robisz ten any percent, czy robisz jakiekolwiek, jakie tam były jeszcze dziwne kategorie, takie zgliczowane mocno. Którykolwiek z tych typów glitchy, którykolwiek z tych typów speedrunów, zawsze kurwa Malekith był tym czymś. Czy leczysz się psychologicznie? A dlaczego, pytasz, Carbon? Co tam ci nie pasuje? So this fight has to be done the old-fashioned way. First, we perform the skill swap glitch again in order to give us extra bleeding on Rivers of Blood, then step through the fog. The first phase of the fight is actually harder in my opinion than the second. The Beast Clergyman has a lot of extremely fast attacks and methods of dealing chip damage. This forces us to disengage and heal, which gives time for his bleed build-up to recover. Phase 2, on the other hand, has attacks that I think are easier to dodge, and he has more openings for us to deal damage, but getting hit even once is pretty much game over for us. Z ciekawości nie. Nie są zdrowe. W miarę. This is the first true test of skill in the run, I think. But after a few failed attempts, Rivers of Blood does its job, and Malekith goes down. With the Rune of Death in our possession, we destroy the capital city, carving a hole to the center of the Erd Tree. Fun fact, since we skipped the Fire Giant, the Erd Tree doesn't actually start burning in our playthrough until this very moment. After beating what is without a Czyli doubt tak się the hardest odpala. boss in Elden Ring, no question about it, we climb up the roots to reach the Erd Tree. and Znaczy, the same Gideona thing też zabił normalnie, standardowo. Now it's occupied by Godfrey, which means he needs to go down next. I actually tried jumping up on the railing and using the gravity glitch to make it into the arena without passing through the fog, which, as we know, causes bosses to never activate properly. But it seems like FromSoft thought of this and placed an invisible barrier all around the arena. Wcześniej ten glitch był do zrobienia, z tego co pamiętam. Że normalnie można było przeskoczyć. Niekoniecznie tak normalnym skakaniem, ale chyba kiedyś dawno temu oglądałem, jak PewDiePie robił no death runa i chyba starał się to zrobić. To działało, tylko że na tyle było to niekoniecznie do powtórzenia, żeby było to zbyt łatwe, że stwierdził, że tego nie zrobi. Piesu jest dość randomowym bossem w jego zachowaniu. No właśnie, dlatego mówię, że to był ender wielu runów. So, as of right now, there is no way to glitch ourselves into the fight with Godfrey, at least on current patch, though there's always the possibility that a new glitch may be discovered later. So that means it's time for Plan B. Skill swap our weapon to give it bonus damage and start doing normal attempts. Godfrey is also a boss with 2 phases, but like a normal boss, his phase 1 is easier than his phase 2. Thankfully, he is susceptible to bleeding fairly easily, he just has a ton of HP, so it ends up being a longer fight than anything we've done previously. Once phase 2 triggers, his attacks become a lot faster, dodge windows get tighter, and there are fewer opportunities to get in for bleeding damage, which means a lot of time gets wasted. By the time he finally goes down, the buff from skill swapping with Seppuku is long gone, and frankly, over half the fight had to be done without it. That leaves nothing but Radagon and Elden. Myślałem, że coś pokaże jednak na nim, że jakiś glitch będzie. Jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe tipy na Godfreya, drugą fazę konkretnie, rolujcie w prawo. Rolowanie w prawo to jest już 50% łatwiejsza walka. On jakoś, rolujcie i biegajcie wokół niego. On nie potrafi zakręcać. Jak rozpocznie swoje pojebane combo, gdzie tam macha łapami jak debil, to po prostu wystarczy go czasem zestrajfować w boki, tyle. Nawet broni nie trzeba było używać, normalnie skakanie i kolumnę ominąć. No właśnie, pamiętam, że jakoś tak to działało, tylko że trzeba było chyba jakiś dziwny skok tam na arenę zrobić i ty miałeś jedną próbę, tak? Bo jak nie, no to spadłeś w przepaść i był zgon. Beast. 2 individual bosses that make up the 2 phases of a singular boss encounter, meaning they have to be done back to back in the same instance. That doesn't sound like good news for skill swapping again, and what's worse, Radagon has resistance to all status effects, meaning that we are unlikely to even proc bleeding on him a single time during the fight. Całkowity resist ma na ten, a nie da się go oblodzić przypadkiem? Na Blida być może, poczekaj. Ale wydaje mi się, że ja go kiedyś obladzałem. Radagon. Czy źle pamiętam? Nie, na Blida konkretnie jest imion, a inne wszystkie działają. Status efekty. Though let's not forget, we are still using Rivers of Blood, and yep, that damage is pretty on brand. We take out Radagon after only a few attempts spent re-familiarizing ourselves with his moveset, then move on to Elden Beast, a boss that is more of a bullet hell than an actual one-on-one fight. Though it does take a few more tries than I'd like to admit, the Elden Beast goes down, and with our glitch run complete,
we are finally able to take our place. No końcówka była bez glitchy, nie? Więc trochę jestem zawiedziony, szczerze mówiąc. If you enjoyed this video and want to see more glitch playthroughs of games in the future, consider clicking the sub button. Did you know that this channel only has one subscriber? Crazy, I know. So if you want to be my second subscriber, make sure you leave a comment saying, I am Mr. Number 2. That way everyone who watches this video in the future just Number gets 2. confused. Jestem I głównym. think that'd be best. Anyway. hope you Chyba had tylko fun. lordcy mają gorszy finał od tego, od eleńskiego ziemniaka. Ja nie wiem, w sensie ja lubię eleńską bestię. Ale nie za samą walkę lubię eleńską bestię, tylko za ten klimacik, który tam jest. Dobra, które z tych glitchy zostały spaczowane? Unload glitche są spaczowane. Czy któreś z końcówki były spaczowane? To. Godskin Duo Skip, czyli tego już nie zrobimy, tak? Bo to jest ten sam skip, co był tutaj z tym lotem wokół, no tego, z skipowaniem, Morgotowej bramy, więc to było spaczowane. Szkoda, że na końcówce nie było glitche. Bez jaj, masz szczęście z eleńską bestią. Ja eleńską bestię lubię po prostu ta filmówka, która jest między pierwszą fazą a drugą. Tam jakoś taki klimacik. Jest taki smutek po prostu w powietrzu.